Akcja dominacja. Dziś chciałbym się przyjrzeć, dlaczego Chiny robią się we wszystkim ciągle najlepsze. Czemu, jeśli tylko w czymkolwiek mają braki, to robią wszystko, by je wyeliminować. Przyjrzymy się, czy ich brak demokracji nie jest przypadkiem lepszy niż nasza demokracja i dlaczego zwrot ryba psuje się od głowy bardzo pasuje do zachodniego świata. Za stolicę demokracji oraz największego kapitału są uważane Stany Zjednoczone. Dlatego nie będę tu skupiał się na poszczególnych krajach, tylko przyjrzę się im, bo nawet wiele krajów Europy albo nasza kochana Polska tak naprawdę odgapia często rozwiązania, które najpierw narodziły się w Stanach Zjednoczonych. Chiny oraz Stany Zjednoczone najwięcej ze wszystkich krajów skorzystały na globalizacji. W USA PKB skoczyło czterokrotnie albo nawet pięciokrotnie, jest to medialna dochodu. W Chinach PKB wzrosło dziesięciokrotnie jako medialna dochodu. Ale co to tak naprawdę znaczy? To znaczy, że w Stanach Zjednoczonych, jak rozwija się Big Tech i te wszystkie olbrzymie korporacje typu Google, Apple czy Tesla, to kapitał jest dzielony w taki sposób, że te wszystkie zyski idą tak naprawdę do korporacji, a przeciętny Amerykanin czuje, że jego pensja wręcz stoi w miejscu. Dane pokazują, że te najprostsze prace to wręcz zatrzymały się na zarobkach z lat 80. Ceny poszły bardzo w górę, ale pensje takiego przeciętnego pracownika już nie. Co to znaczy? Że pieniądze idą jak po sznurku za kapitałem. Bogactwo poszło do kapitału, a nie do pracy. W Chinach PKB wzrosło dziesięciokrotnie, ale tu podział jest 2 do 8. Co to znaczy? Przykładowo, jeśli PKB wzrosło dziesięciokrotnie, to 20% z tego kapitału idzie do najbogatszych elit korporacji. 80% wraca do systemu poprzez płace, subsydia, programy socjalne. To znaczy, że dzięki temu, że Chiny zarabiają takie olbrzymie pieniądze, starcza na to, by korporacje były bardzo bogate, ale te 8 poszło do zwykłych ludzi. Jak wiecie, mit kiedyś taki był, że Chińczyk pracuje za miskę ryżu. Państwo jako system wręcz stawia sobie za cel, by wyeliminować w ogóle skrajne ubóstwo albo ubóstwo. Przeznaczają na to w naszym pojmowaniu wręcz niewyobrażalne środki. W kapitalizmie kapitał jest niezależną siłą. Zachodni świat to wręcz kult pieniądza, a w chińskim świecie pieniądz jest tylko narzędziem do robienia jeszcze większych pieniędzy. 100 najbogatszych Amerykanów ma realny wpływ na to, kto rządzi krajem, jakie podejmuje decyzje, jakie są tworzone ustawy. Tak naprawdę kapitał wybiera władzę, a nie zwykli ludzie. Dlatego zachodni świat, na przykład w Paryżu, ma bunt żółtych kamizelek. Jest rosnące niezadowolenie społeczeństwa w Niemczech. W Stanach Zjednoczonych wręcz jak zobaczycie, to ich klasa średnia zaczyna zanikać. Klasa średnia przechodzi na biedotę, a biedota robi się ultra biedotą, czy to się nazywa chyba, że jesteś poniżej progu ubóstwa. Dla Polski dobrym przykładem będzie los rolnika. Ukraina teraz przez 2 lata będzie mogła wprowadzać produkty rolne na teren Unii, nie ponosząc kosztów dostosowania się do norm unijnych. Prawdziwym właścicielem czarnoziemów na Ukrainie są zachodnie korporacje, kapitał zachodni. Mercosur to także umowa, która sprzyja dużym korporacjom, czyli kapitałowi, jednocześnie pogarszając los polskiego rolnika. Tutaj niektórzy powiedzą, że ale co ty opowiadasz, zobacz jakimi traktorami czy tam jakiego sprzętu używają teraz rolnicy. Jasne, ale to jest trochę tak, jakby korporacja powiedziała ci, że możesz sobie kupić narzędzia, żebyś szybciej zasuwał, ale tak naprawdę większość tych zysków i tak pójdzie do nich. To jest tak, jakbyś powiedział, że w pańszczyźnie chłop na początku orał sam, a później miał konia i zobacz, jak mu jest dobrze. Tylko problem był, kto na tym polu tak naprawdę zarabiał, bo na pewno nie rolnik. Weźmy tutaj firmę Google, którą wszyscy znacie i która jest potwornie bogata.
Nie wiem, czy widzieliście jakikolwiek film, jak Google prowadzi selekcję, czyli jak wybiera swoich przyszłych pracowników. To jest seria bardzo skomplikowanych testów, na które są przeznaczane olbrzymie środki i ma określić, na ile będziesz przydatny dla tej firmy. Te testy mają pomóc firmie sprawdzić, czy nie traci swoich środków na przysłowiowego średniaka. Taki szary pracownik w Google zarabia w tej chwili 5-6 tysięcy dolarów miesięcznie. Wynajem apartamentu w Mountview to 2,5–3,5 tysiąca dolarów miesięcznie. Jedzenie, transport, ubezpieczenie, takie podstawowe rzeczy to około 650–750 dolarów. Zostaje od 200 do 1000 dolarów. Jak dobrze wiecie, to teraz zwykła gra komputerowa potrafi kosztować 80. A co z jakimiś drobnymi przyjemnościami bądź ekstra wydatkami? Nie wiem, że chcecie sobie kupić na przykład laptopa, podczas gdy taki prezes Google zastanawia się, jaki sobie nowszy jacht kupić albo jeszcze większy, czy który super samochód będzie bardziej pasował mu do zegarka. Od 2019 do 2025 roku średni wzrost kosztów to 5,4% rocznie, podczas gdy wzrost płacy nie przekracza praktycznie 1% rocznie. Pracujecie co roku tak samo ciężko, ale mimo wszystko robicie się coraz biedniejsi. Dlatego Google bije rekord za rekordem, jeżeli chodzi o zarabianie, a szary pracownik od nich mieszka teraz w przyczepach kampingowych bądź samochodach. Kolejny przykład, w jaki sposób kapitał rządzi w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy znacie Elona Muska, czyli najbogatszego człowieka świata. Jego Tesli groziły wielomiliardowe pozwy ze względu na użycie Supervision X zamiast LiDAR i z tego powodu były wypadki z użyciem Tesli. Mówiłem całą historię w innym filmiku. Co robi Elon? Wykłada między 200 a 288 milionów, by Trump wygrał wybory. Po wygranych wyborach przez Donalda Trumpa on zatrudnia go w Dodge, Departament Wydajności, chyba tak by to trzeba było przetłumaczyć, i uderza on w dział, który badał sprawę Tesli. Zwalnia m.in. specjalistów, którzy rozumieli całą sprawę i mogli się przyczynić do tego, że pozwy nabiorą tempa. Zaoszczędza ponad 2 miliardy dolarów, bo bez tego działu praktycznie nie ma szans, by sprawa trafiła do sądu. Czyli kapitał rządzi tam prawem. A jak jest w systemie chińskim? W Chinach są potwornie bogaci ludzie typu Jack Ma, Wei Ka-chan, właściciel Evergrande. Pony Ma z Tencent Alibaba. Jack Ma w 2020 roku na konferencji w Szanghaju krytykował regularną biurokrację. Można powiedzieć, że kwestionował siłę systemu i jego logikę. W dużej mierze chodziło mu o to, by jeszcze więcej zarabiać. W efekcie stracił on kontrolę nad swoim imperium biznesowym i musiał wycofać się politycznie z 37–48 miliardów dolarów. Jego majątek zmniejszył się do 8–15. Gdzie zniknęły te pieniądze? Wróciły do puli, zostały przeznaczone na rozwój gorszych regionów, zostały zainwestowane. Tam super bogacze mogą stracić wszystko. W tym modelu kapitał nie ma realnej władzy. To znaczy, że partia jest wyżej ponad kapitałem. Głos Xi jest praktycznie głosem decydującym. Później mamy biuro polityczne. To jest 7 osób, które mają za zadanie wdrożyć pomysły Xi, ale to są osoby, które rządziły wcześniej prowincjami, mają olbrzymie doświadczenie. Taka prowincja jest wielkości kraju, na przykład każdy z nich rządził wcześniej taką Polską. To jest taki pierwszy bezpiecznik, który ma skorygować kurs i ewentualnie zrobić, żeby ten pomysł się spinał, żeby się udał. Tu powiedzmy Xi by powiedział, że jest za mały zapas prądu i mamy w ciągu roku wybudować 5 elektrowni. To oni ewentualnie by to skorygowali, że trzeba to trochę rozłożyć w czasie albo przesunąć budżet w lewo albo w prawo, ale nie zakwestionują tej decyzji, o ile ona jest logiczna. Standing Komitet, biuro polityczne, to jest 25 osób, to jest takie biuro bezpieczeństwa, ono
Przesyła sygnały do kluczowych sektorów: wojsko, bezpieka, detale operacyjne, na przykład jak złapać ma, jeśli przybiera rolę buntownika. Można ich nazwać strażnikiem porządku. Później macie National People Congress, Narodowy Kongres Ludu, który składa się z 3000 delegatów, czy tam wybranych. Oni spotykają się raz w roku w marcu na 2 tygodnie. Kto w niej zasiada? Politycy lokalni, gubernatorzy, burmistrzowie. Wojskowi generałowie, biznesmeni, czyli ci miliarderzy, jak na przykład Jack Ma czy Pony Ma, artyści, naukowcy, delegacja. Rzeczywista funkcja to zatwierdzenie ustaw, które Xi tak naprawdę wybrał. I 99% jest zawsze na tak, według tego, co wyznaczył Xi. Praktycznie nie mają realnej władzy co do kierunku państwa, ale są też takim bezpiecznikiem, że gdyby te wszystkie pomysły były nielogiczne albo zagrażałyby państwu, to wtedy gdyby 3000 osób powiedziało na nie albo było 50/50, no to siłowo raczej trudno by było to rozwiązać. Political Consultative Conference, Chińska Konfederacja Konsultacyjna Ludowa, nie wiem za bardzo jak to przetłumaczyć. Siedzą tam ci sami miliarderzy, politycy niższej rangi, mniejszości etniczne typu Tybet, Ujgur, więcej artystów i naukowców. Te 2000 osób są tak naprawdę radarem społecznym. One mają wyłapać, jakie nastroje są w państwie i co powoduje niezadowolenie społeczne. Oczywiście, jeśli oni by szli w kierunku chcemy więcej, bo po prostu więcej, to wtedy system by ich skarcił, że mają siedzieć cicho, jeśli kłóci się to z logiką, a jedyny argument to zachłanność. Tutaj te dwie ostatnie gałęzie popularnie jest mówione, że one nie mają nic do gadania. Więc po co są? Tylko dla ozdoby? Po pierwsze, te osoby czują się potrzebne i usłyszane, nawet jeśli nie mają realnej władzy. To, co jest dobre, że miliarderzy, którzy tam zasiadają, nie mogą grzebać pod siebie, czyli nie są w stanie ustawić przepisów tak jak w zachodnim świecie, by zarabiać jeszcze więcej. Nie zmienia to faktu, że wszystkie osoby, które są tam wybrane, nie są to osoby przypadkowe i często bardzo mądre. Określiłbym to tak, że jak na dworze królewskim raz na jakiś czas jest urządzany wielki bal, król chodzi po sali, słucha sobie, kto co mówi. Zawsze jest nadzieja, że usłyszy w tym tłumie coś mądrego, co podsunie mu jakiś pomysł i powie: to ma sens, może przydałoby się takie coś zrobić. Więc mimo, że z pozoru oni nie ustalają żadnego prawa, to nazwałbym to taką burzą mózgów. Co zrobić, by mieć realną władzę w kraju, lub czy Xi może wszystko, odpowiem w dalszej części filmu. Na razie chciałbym się skupić na wolności. Ogólnie świat zachodni i świat chiński, czym one się w ogóle różnią. Na zachodzie 99% głosów mówi, że to jest orwellowski koszmar, że zwykły człowiek nie ma tam nic do gadania, a jak będziesz krytykował władzę, to zacznijmy od powszechnej inwigilacji. Chiny dążą, by pokrycie kamer praktycznie było w 100%, by wszędzie wszystko, co robisz, było nagrywane. Oczywiście poza przestrzenią prywatną, czyli w domu. Podobny model częściowo obowiązuje w Emiratach Arabskich. Tylko tam z kolei kapitał, czyli ci szejkowie, mają realną władzę, są ponad prawem. Opowiadałem wam, że mieszkałem ileś lat za granicą, w różnych krajach i dodatkowo wiele podróżowałem po świecie. Spędziłem m.in. 2 miesiące w Chinach. Wiem, jak na tak duży kraj to nic nie widziałem, ale lepsze to niż nic. Dodatkowo byłem tam w czasach, kiedy oni się dopiero rozwijali. Można by było powiedzieć, że raczkowali i nie byli jeszcze taką potęgą. Jestem za ogólnie przyjętą wolnością słowa oraz za teoretyczną wolnością do wszystkiego, tylko z małym wyjątkiem. Tutaj jestem bardziej w podejściu jak Chiny. Możesz robić co chcesz, wolno ci wszystko, o ile broni się to logicznie. W myśl tego akceptuję różnorodność kulturową pod warunkiem, że ona przynosi więcej pożytku niż szkody. Akceptuję, nazwijmy to, wolność seksualną pod warunkiem, że nie przyczynia się do czyjejś krzywdy.
W myśl tego w Ameryce ciężko by było mi się dogadać, ze względu na to, że jakbyś mówił, że jesteś z planety Xi, albo że teraz czujesz się bardziej kwiatkiem w doniczce, jest to dla mnie po prostu głupota, nie broni się to logicznie i takiego czegoś bym nie akceptował. Kolejny mój wniosek. Jeśli miałbym taką władzę w Polsce, kazałbym zainstalować kamery wszędzie, we wszystkich przestrzeniach publicznych. Podróże po świecie nauczyły mnie jednego. Jako pojedyncze jednostki naprawdę potrafimy być bardzo dobrzy, ale jako masa, czyli ludzie, jesteśmy dalej bydłem i jaskiniowcami. Tutaj bardzo podoba mi się rosyjskie powiedzonko. Mówi ono dawierjaj, no prawierjaj. To znaczy wiesz, ale sprawdzaj. Nieposiadanie kamer co powoduje? Bardzo mnie denerwuje, że nieraz wsiadam do windy i widzę, że ta winda jest poniszczona, że komuś się nudziło. Wymazał ją sprayem, że ktoś ma brudno w domu i to samo robi w przestrzeni publicznej. Opalanie zapalniczką jakichś włączników, guzików do windy. Pisanie na mostach, murach, ścianach różnych budynków, różne hasła. Nie chodzi o hasło, chodzi o robienie syfu. To nie jest miejsce do tego. Odwieczny problem z właścicielami psów. Nie ma kontroli, więc jego pies może załatwić się na chodniku. Nie ma kontroli, więc jego pies może obsikać wielokrotnie budynek. Nie ma kontroli. To co z tego, że jest tabliczka prosząca? Nie wyprowadzaj tu psa. On puści tego psa na trawnik, pies na fajda, ale to nie mój problem, bo kto mnie na tym złapie? Jestem palaczem, będę rzucał niedopałki, gdzie popadnie. No i co mi zrobisz? I tak mnie nie złapiesz. Robiłem sobie remont, nie mam co zrobić ze śmieciami, no to co za problem? Zawiozę to do lasu albo jeszcze lepiej wrzucę do jakiegoś jeziora. Idzie chłopak, dziewczyna, nieważne, po ulicy. Nie chodzi o wygląd. Może być mała, duża, on może być w okularach, bez okularów, wyglądać trochę głupio. Nieważne co, zawsze znajdzie się jakiś pretekst. Większa grupa stwierdza, że ma prawo skatować tą osobę wręcz na śmierć. A co z odwiecznym problemem pijanych kierowców? Są sporadyczne kontrole, ale cały czas słyszysz: o, pijany kierowca wziął i kogoś rozjechał, zabił matkę z dzieckiem. I właśnie z powodu takich przypadków logika mi podpowiada, że nie dorośliśmy jeszcze do takiej wolności. Chiny też doszły do takiego wniosku i dlatego dworce, główne ulice, całe miasta mają pokrycie kamerami. Tu posunęli się jeszcze bardziej i system programowy, na przykład WeChat i wszystkie inne programy pokrewne, praktycznie dają ci system ocen. W zachodnim świecie jesteś sprytny, otwierasz firmę, topisz ludzi finansowo, unikasz prawa, otwierasz następną firmę i jak jesteś odpowiednio sprytny, możesz robić to cały czas. Trafisz na listę niegodnych zaufania, nie kupisz biletu na szybki pociąg. Jesteś słowny, oddajesz krew, robisz różne pozytywne rzeczy, masz za to bonusy. Powiecie, że to niewola. Okej, jak było za którego dobrze znacie z naszej polskiej tragedii zwanej Katyniem. Tutaj on mógł powiedzieć: podejrzewam cię, nieważne czy mam rację czy nie, ważne, że mam władzę i paranoję. I momentalnie mógł przesądzić o śmierci 1000 osób, miliona, wszystko jedno, kto mu zabroni. Czy w Chinach można by było zrobić teraz coś takiego? Nie, ze względu na to, że Bogiem Chin jest logika. Nie możesz robić rzeczy nielogicznych. Jeśli twoja wolność oznacza chaos, zakłócenie systemu, logika to kasuje. Swego czasu oglądałem niemiecki dokument o dyskryminacji Ujgurów i o tym, że Chiny nie rozumieją, co to wolność słowa. 2009 rok, Urumqi, zamieszki uliczne z użyciem kamieni oraz noży, w efekcie 197 osób zostało zabitych. 2014 rok, Kunming, noże w stacji, 33 osoby zostają zabite. 2014 Urumqi, samochód pułapka z bombą wybucha na rynku, w efekcie ginie 39 osób. 2015 Kapała, 50 osób zostaje zabitych po atakach nożami. Tutaj film cały przedstawia perspektywę Zachodu, czyli że ta mniejszość jest uciskana, jak można zamykać ich w obozach i że to jest łamanie prawa człowieka. Jeżeli weźmiemy warstwę emocjonalną, to rzeczywiście jest to tragedia i że ludzie cierpią. Jeżeli weźmiemy logikę i system, od 2017 roku nie nastąpił już więcej żaden atak z nożem i nie wybuchł żaden samochód pułapka.
Tutaj nie przekonuję Was do żadnych racji, po prostu sami musicie sobie odpowiedzieć, na ile uważacie, że wolność powinna być i kiedy ona się kończy, ile osób musi cierpieć. I czy uważacie, że jakakolwiek grupa ma przyzwolenie społeczne krzywdzić inne osoby, by wyrazić siebie, niezależnie od tego, czy mają rację, czy nie. Od czasu tych ataków ta społeczność jest monitorowana. Biorąc pod uwagę prawa przyrody i jak działa organizm, nazwijmy, że Chiny są organizmem, a Xi mózgiem, wysłał przeciwciała, by całkowicie wyeliminować wirusa. Porozmawiajmy teraz troszeczkę o pieniądzach. Model Stanów Zjednoczonych i m.in. Polski. Kto płaci największe podatki? Mali i średni przedsiębiorcy. Kto ma armię prawników, kto kupuje polityków i steruje wyborami? Ci najwięksi i najbogatsi i oni zazwyczaj płacą najmniejszy podatek w porównaniu do tego, ile zarabiają. W tym modelu Zachód. Chrońmy jak najbardziej bogatych, a strzyżmy jak najbardziej tych biednych. W Chinach chrońmy bazę pracujących i strzyżemy i pilnujemy tych najbogatszych. W Stanach Zjednoczonych masz wolność ze wszystkim. Dla elit, drapieżników jest to wolność absolutna. Mogę kupić system sprawiedliwości, mogę kupić ławę przysięgłych, mogę kupić sędziów, a nawet jeśli to wszystko się nie uda, to mogę kupić biedniejszego, który przyzna się do tego, co zrobiłem i będzie siedział za mnie, o ile dostatecznie mu zapłacę i będę płacił, dopóki ma tam siedzieć. W Stanach masz absolutną wolność do bycia śmieciem. Masz prawo być bezdomnym, masz prawo być biednym, masz prawo zaćpać się na śmierć i też masz prawo umrzeć w rowie. Problem polega na tym, że system często nie daje ci realnych narzędzi, byś sobie poradził w życiu, byś utrzymał się na powierzchni. Nikogo to nie interesuje, czy sobie poradzisz. W Chinach zostaniesz złapany na dealowaniu, kara śmierci. Nie będą w ogóle na ten temat dyskutować. Stajesz się narkomanem, błąd systemu. Państwo weźmie cię za fraki, zamknie, dopóki się nie wyleczysz, dopóki nie przestaniesz być narkomanem. Edukacja tutaj nie ma, że boli i nie ma, że mi się nie chce. Państwo od początku programuje cię, że masz się czegoś nauczyć i być przydatny dla społeczeństwa. Ale nie mówi jak w systemie amerykańskim, że masz wziąć kredyt na 20 lat. Absolutnie nie. Udostępnia ci tą edukację i wkłada bardzo dużo środków po to, byś w przyszłości był przydatny. Zachodni świat mówi, jesteś biedny, bo tak wybrałeś. Jesteś głupi, bo się nie uczyłeś. Nieważne, że szkoła kosztuje krocie. Jesteś narkomanem, bo przyćpałeś, a niekoniecznie, że cię po prostu uczyli albo w razie czego reagowali bardzo ostro. W Chinach starają się dać ci edukację, starają się nauczyć cię pracy, starają się wpoić ci zasady i tutaj bardzo ważna różnica. Jesteś małym przedsiębiorcą albo jak wiele osób w Polsce prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą. Masz największe ulgi podatkowe ze wszystkich. Nie radzisz sobie, ale coś robisz, państwo będzie ciągnęło cię za uszy. Jesteś obibokiem i oszustem, państwo mocno cię za to ukarze. Ale logicznie państwo woli, byś pracował i by wychodziło na zero, niż by ci powiedzieć, ty jesteś źródłem naszego utrzymania, masz płacić górę podatków. Nie radzisz sobie, no to będziesz bezdomny. W Chinach taka bezdomność, narkomania są traktowane jako porażka systemu, jako złe zarządzanie. Na Zachodzie podatek służy do łatania dziury budżetowej i nie ma takiej kwoty, która by wystarczyła. By pokryć tą dziurę, komu tak naprawdę zabierają pieniądze? Małym i średnim przedsiębiorcom, na tyle małym, że nie mają armii prawników, by uciekać do rajów podatkowych i by mieć doradców, którzy pokazują, jak omijać prawo w prawie. A ci najpotężniejsi wręcz kupują polityków, by prawo było pisane pod ich działalność. Nie wierzycie mi? Donald Trump na swoich wiecach wyborczych, gdy startował do pierwszej kadencji, chwalił się, że jestem taki mądry, że prawie nie płaciłem podatków dzięki mojej mądrości i optymalizacji podatkowej. Dziennikarze odkryli później, że rzeczywiście za rok 2016-17 zapłacił $750 podatku przy milionowych dochodach.
To, czego zapomniał dodać, że wy wszyscy durnie głosujcie na mnie i jak mnie wybierzecie, to będę dalej was golił równo. Donald Trump został wybrany, wprowadził teraz wojnę handlową i podniesienie ceł. Jest to tak naprawdę najwyższy podatek w historii. A nie mówiłem, strzyże najbiedniejszych. W efekcie klasa średnia zanika, biedni są na ulicach i są na zasiłkach. Jest to swego rodzaju taka łapówka, by nie robili dymu. Elita bogaci się bez żadnych ograniczeń. Korupcja jest na porządku dziennym. Kupowanie stanowisk, wybieranie polityków, darowizny, lobbying, posady w radach nadzorczych po skończeniu swojej kadencji. W Chinach podatek to narzędzie sterowania, nie tylko zbiórka kasy. Dla małych przedsiębiorców często mikroskopijne podatki, a wręcz żadne i bardzo tanie kredyty na rozwój. Dla gigantów pokroju Jack Ma, który zaczął fikać, tu państwo wchodzi z buta. Rozbija monopol, nakłada gigantyczne kary i wymusza wspólny dobrobyt, czyli masz oddać część kasy na biedniejsze regiony. Gdyby Donald Trump żył w Chinach i dumnie powiedział o swojej optymalizacji podatkowej, natychmiast jego majątek skurczyłby się do mikroskopijnych rozmiarów i miałby sygnał: nie śmiej się z innych ciężko pracujących ludzi. Pamiętaj, że to, co masz, nie wypracowałeś tylko sam, a na to złożyło się bardzo dużo pracujących ludzi, więc doceniaj to, co masz i dziel się z innymi. Korupcja jest traktowana jak rdza na maszynie i kara śmierci dla nich to nie jest nic strasznego. W chińskiej logicznej mentalności jest to czyszczenie systemu. Jeszcze raz wam powiem, w zachodnim świecie państwo pozwala ci być bezdomnym, biednym i spaść na dno. Będziesz siedzieć na zasiłkach, a to, że nie masz realnych narzędzi na rozwój, to już nikogo nie interesuje. Tutaj przykład z naszego podwórka. Prezes Kaczyński, krytykowany za wysokie podatki oraz ZUS dla małych przedsiębiorców, powiedział: co? Nie stać cię na to? To znaczy, że nie umiesz prowadzić firmy. Zapomniał tylko, że nigdy sam biznesmenem nie był i całe życie siedzi na garnuszku państwowym, czyli całe życie właśnie ci drobni i średni przedsiębiorcy oddają część wypracowanych pieniędzy, żeby on mógł mówić takie mądrości. Zapytany o duże rozdawnictwo, jeśli chodzi o zasiłki, mówi wprost: no przecież wiadomo, że żeby komuś dać, to muszę najpierw komuś zabrać. Systemowo zachodni świat marnuje bardzo dużo zasobów. W Chinach, jeśli spełniasz absolutne minimum, czyli cokolwiek robisz, państwo wręcz ciągnie cię za uszy, byś utrzymał się na powierzchni. Mówiłem wam, z ich logicznego punktu widzenia lepiej, żeby państwo na tobie wyszło na zero, niż byś siedział na zasiłku lub obciążał system, co odbierają jako porażkę systemu, nie twoją. Środki, jakie Chiny przeznaczyły w roku 2024 do 2025 na klasę średnią i ubogich. 66 miliardów juanów, to będzie prawie 9,5 miliarda dolarów. Są to subsydia dla zatrudnionych, czyli pomoc dla ludzi, którzy chcą pracować i realna pomoc, by rozwijali swoje pomysły, biznesy, by rozwijali swoją przedsiębiorczość. 35,5 miliarda juanów to będzie 5 miliardów dolarów na programy typu Work for Relief, czyli praca za zasiłek. W 2025 roku oczekuje się, że zwiększy się ilość pracy dla takich biednych ludzi o 4 miliony nowych miejsc. Wzrost wydatków na edukację 6,1%. Budżet na bezpieczeństwo społeczne wzrost o 5,9%. W roku 2024 832 powiaty wyszły z biedy. Każdy z nich rozwinął 2-3 branże wiodące: drewno, chób grzybów, liczy. W rezultacie każdy poprawiony powiat ma teraz stabilne źródło dochodów. Nie obciąża systemu. 398 miliardów juanów to jest 55 miliardów dolarów, wzrost o 10% przeznaczony na naukę i technologię. To jest inwestycja w przyszłą klasę średnią i powstania nowych techników.
Xi w swoich przemówieniach mówi, że struktura dochodów ma być jak oliwka. Gruba skóra klasy średniej i wąskie skrajności. Celem jest zwiększenie dochodów klasy średniej. Tu byście wiedzieli, siłą każdego państwa, tak dobrze słyszeliście, siłą każdego państwa jest klasa średnia. Tutaj odpowiem wam w ciemno, ile taka Polska albo Stany Zjednoczone przeznaczają pieniędzy na takie cele jak Chiny. Zero. Tak dobrze słyszeliście. Zero. Chiny przeznaczają olbrzymie pieniądze na wędkę. My, jeśli już, przeznaczamy olbrzymie pieniądze na rybę, by politycy dostali głosy. Tylko że wędka daje następne ryby, a sama ryba już nie. W efekcie w Stanach Zjednoczonych klasa średnia zanika, robi się coraz biedniejsza. A co się stanie, jak wejdą roboty i Elon Musk mówi, że ludzie nie będą musieli pracować? Bzdura! W Stanach Zjednoczonych miliony osób stracą pracę i wylądują na ulicy. A jak wygląda to w Chinach? Miliony będzie miało dodatkowe zatrudnienie, bo już teraz są szkoleni, już teraz przeznaczają olbrzymie pieniądze na edukację, by ci ludzie w przyszłości mieli co robić. Jedyne co, robot będzie zamiatał, a człowiek ma lepiej myśleć, zarządzać i na to ludzie są szkoleni. Tutaj takie luźne myśli, jeżeli chodzi o Polskę. Czym jesteśmy lepsi od Stanów Zjednoczonych? W tym, że system edukacji u nas jest tańszy i bardziej przystępny. A co jest masakrą? Politycy w ogóle nie widzą, że nasze państwo jest systemem, jak organizmem naczyń połączonych. W efekcie kłócą się na przykład o taki NFZ i dają rybę, czyli jakąś łapówkę, żeby to niby nie zdechło, ale system i tak się wywróci. W tym modelu lekarze musieliby żyć chyba po 100 lat, by ten system działał dalej. Policja średnia wieku cały czas rośnie, a nie spada. To znaczy, że brakuje dochodzących nowych ludzi. ZUS to piramida finansowa, gdzie coraz mniej jest wpłacających. Każda piramida finansowa się zawalała, gdy zaczynało brakować wpłacających. Edukacja, środki są cięte na nauczycieli, mimo że te osoby odpowiadają za wychowanie przyszłych osób, które będą pracować dla systemu, a w szkole historycznie uczą cię, kto kogo zabił w lesie, ale już nie, jakie wnioski z tego wyciągać i jak zyskać realne narzędzia do tego, byś później poradził sobie w życiu, byś miał zawód. Ale na końcu taki polityk powie, to twoja wina, że sobie nie radzisz. Czy coś z tymi wszystkimi problemami robią? Czy planują na 30 lat do przodu? Nie. Planowanie 4 lata, za 4 lata to będzie problem kogoś innego. Mówiłem wam, że ryba psuje się od głowy. Więc sprawdźmy, która ryba jest już zepsuta. W zachodniej demokracji wygrywa ten, kto lepiej kłamie, ten, kto więcej obiecuje jakichś różnych dodatków. Mało tego, jak chce spełnić te obietnice, to po pierwsze rozdaje nie swoje pieniądze, bardzo często w tym jest brak jakiejkolwiek logiki i by te pieniądze rozdać, to przecież najpierw musi je komuś zabrać. No dobrze, a jak jest z odpowiedzialnością za decyzje? W mojej ocenie odpowiedzialność jest żadna. Zobaczcie sobie na przykład takiego Donalda Trumpa. Czy porobił jakieś błędy w pierwszej kadencji? Oczywiście. Opowiadałem wam o filmie Vice, historia amerykańskiego wiceprezydenta, który złamał wielokrotnie konstytucję, były tam sprawy korupcyjne i nic mu za to nie zrobili. Czy u nas, jak dostaniesz się do władzy i przez te 4 lata coś popsujesz, to tak naprawdę ci się coś dzieje? Czy trafiasz później do ciepłej rady nadzorczej albo do jakiejś innej, ale w każdym bądź razie nic ci się nie stanie. No na pewno nie pójdziesz za to do więzienia. Odwiecznie kłócicie się, co w naszym kraju jest lepsze, PiS czy PO. Jak wygrał PiS, przez 8 lat mówił wina Tuska i że nie mogę czegoś naprawić ze względu na to, że Tusk zrobił to albo tamto. Jak teraz rządzi Tusk, mówi, że wielu rzeczy nie mogę zrobić, bo to wina PiSu. W efekcie decyzje są podejmowane na zasadzie, czy za tą decyzję zyskam jakichś wyborców, jaki z tego będę miał interes i czy utrzymam się jeszcze 4 lata. A jak nie, to nic się nie stanie, zawalczę o władzę za następne 4 lata, czy tam 8, czy nawet 12.
Nie zmienia to faktu, że przez te 12 lat będę na garnuszku systemu. W efekcie dług publiczny rośnie we wszystkich krajach zachodniego świata. Stany Zjednoczone są tutaj rekordzistą, 124% PKB, a w tym roku 2026 odsetki od długu publicznego mają przekroczyć 1 bilion dolarów. Same odsetki. Pewnie pamiętacie, że Chiny to komuna. Chiny to merytokracja. Komuną to oni dawno przestali być. Co to znaczy? W Chinach, decydując się na dążenie do władzy, to tak naprawdę jesteś na samym dole, dostajesz drabinę i mówią bez ograniczeń wspinaj się. Dostajesz małą wioskę. Musisz podnieść jej PKB, pilnować, żeby ludzie się nie zbuntowali i jesteś oceniany za wyniki. Udało się? Dostajesz mały powiat. Masz tam wybudować jakiś most, wybudować szkołę. Udało się? Dostajesz miasto, na przykład 5 milionów ludzi. Wybudowałeś metro, zniwelowałeś smog, przyciągnąłeś inwestorów. Udało się? Idziesz dalej. Dostajesz do zarządzania prowincję. Taka prowincja jest wielkości Niemiec albo Polski. Zarządzasz grupą 50-100 milionów osób. Dostałeś na przykład bardzo biedną prowincję. Czy to znaczy, że możesz tylko przejść wyżej wtedy, kiedy ta prowincja będzie najlepsza w całych Chinach, co jest pewnie niemożliwe? Nie, cele masz realne. Jeżeli na przykład jest tam grupa poniżej progu ubóstwa, to twoje zadanie jest zrobić tak, by ci ludzie skoczyli oczko wyżej, a najlepiej by stali się klasą średnią. Nie mają pracy, masz znaleźć inwestorów i znaleźć im zajęcie. Nie wszyscy sobie radzą. Jasne, masz wyselekcjonować grupę, która radzi sobie lepiej. Dzięki temu odpuszczasz bardziej podatkowo grupie, która radzi sobie gorzej, byleby utrzymywała się na powierzchni. Jak się sprawdzisz w taki sposób przez 20-30 lat, dopiero wtedy masz szansę na trafienie do biura politycznego. Na jakimkolwiek szczebelku się potknąłeś. Co dalej? Nic. System uznaje, że nie nadajesz się do tego i wyżej już nie pójdziesz. Dostałeś się już do elity tego politbiuro. To znaczy, że teraz jesteś kryty i możesz stawać już na rzęsach i robić, co ci się żywnie podoba? Nie. Za karygodny błąd możesz być nawet ukarany karą śmierci, a jak masz szczęście, to po prostu cię wyrzucą. Czy chiński system przewiduje drugą szansę? Nie. Miałeś swoją szansę, zawaliłeś, to znaczy, że się nie nadajesz. Gdyby Polska była w takim systemie, uwierzcie mi, Sejm świeciłby pustkami, na korytarzach byłby tylko przeciąg. Ale skoro najbogaci są zmuszani do tego, żeby nie byli za bogaci, to znaczy, że nie wzbogacisz się w tym państwie. No nie, tutaj przykład Erika Lee. Od zera do bohatera, od biedaka do 800 milionów majątku. W chińskim systemie awansujesz dzięki tak zwanemu mandatowi niebios. To znaczy, że twoja praca jest oceniana bardzo merytorycznie. Jeśli spełnia te wymagania, przechodzisz dalej. Nieważne, czy masz ciotkę, wujka albo jakichś innych znajomych. Jeżeli nie umiesz, to system cię wypluje. Polityka zagraniczna Zachodu. Tutaj świat zachodni przypomina takiego misjonarza. Będziemy razem robić interesy, ale pod warunkiem, że nawrócisz się na naszą wiarę. Jak nie, to jesteś dzikusem, dostaniesz sankcje, zaatakujemy cię militarnie albo wymyślimy jeszcze coś innego. Jak wygląda polityka zagraniczna Chin? Po pierwsze, ich ulubione przysłowie: chcesz być bogaty, wybuduj drogę. Łączenia wszystkiego łańcuchem dostaw. Na efekty pracują latami. Tutaj nie ma czegoś takiego, że oni powiedzą, jak to nie zobaczymy efektów w ciągu 4 lat, to wyborcy nas zjedzą. Oni będą inwestować w coś, jeśli zobaczą, że efekty będą za 30 lat. Byleby logika broniła tej decyzji. Mają ubić złoty interes z jakimś dyktatorem. Czy to ich boli, że to jest dyktator? Nie, podchodzą do tego: twój dom, twoje zasady, nie będziemy ci mówić, jak masz sprzątać w domu. Możesz patrzeć, co robimy i jak działamy i się od nas uczyć, ale do ubicia interesu nie jest to konieczne. Małe państwo mówi, ale nie chcemy już z tobą handlować, nie chcemy w ogóle mieć z tobą nic wspólnego. Czy Chiny mówią, to wysyłamy samoloty i lotniskowce i pogadamy inaczej. Wiecie, jaki kraj tak robi.
Chiny mówią, dobrze, rozumiemy, a może przydałoby ci się 100 milionów na inwestycje, może przydałaby ci się szkoła, a może przydałyby ci się jakieś maszyny, a może przydałby ci się jakiś kredycik. Będą pielęgnować tą zależność, ale w granicach rozsądku. Przykładem tutaj będzie Malezja. W 2018-19 była zmiana władzy w tym kraju i przegrał kandydat, który popierał Chiny. Chiny w rezultacie obniżyły swoje oczekiwania o 30% i doszli do porozumienia. Przekonali osobę, która była przeciwko chińskim projektom, obniżając koszty i zachowując biznes. Pragmatyzm ponad ideologię. Ostatni punkt. Xi, władca absolutny. Tutaj na chwilę cofnijmy się do czasów Mao. On zdobył swoją władzę dzięki przeprowadzeniu rewolucji i później utrzymywał ją dzięki wręcz konkursowi popularności. By tą władzę utrzymać, karmił swoich podwładnych, korumpował ich. Jeśli wymyślał głupie rzeczy typu zabijmy wszystkie wróble, bo one zjadają plony, co później się zemściło, nikt nie odważył mu się o tym powiedzieć. Jeżeli ludzie głodowali w wioskach, bo nie mieli co jeść, byli zbierani w takiej wiosce, co przyjeżdżał Mao i za żadne skarby nie można mu było pokazać, że jest źle. Ludzie padali z głodu, ale mieli się uśmiechać i mówić, jak to jest wspaniale. W rezultacie mógł podejmować decyzje całkowicie nielogiczne, które niszczyły sam system. Tutaj głośna sprawa. Xi podjął decyzję, trzeba wyrzucić generałów, zrobił olbrzymie czystki w wojsku. Jak to? Przecież dużo z tych generałów sam mianował. Tak, ale w armii szerzyła się bardzo duża korupcja, posady były kupowane i bardzo często stanowiska obejmowały osoby, które nie miały wiedzy merytorycznej. Uczyły się w trakcie, to prawda, i potrafiły przejść dalej, ale miało to bardzo dużo luk. Jeśli ty możesz kupić posadę albo jakieś ulgi, to dlaczego ciebie nie może kupić później obce mocarstwo, dając ci profity? Dlatego, jeśli podjął taką decyzję, nikt nawet nie śmiał mu się przeciwstawić. A jak doszedł do władzy? Jest to produkt merytoryki partyjnej. Zarządzał realnymi prowincjami, sektorami, które odnosiły sukcesy. Jak zyskał odpowiednio dużą władzę, to wręcz skazywał na śmierć tych, którzy są skorumpowani. Masowo wsadzał ich do więzienia i niszczył. Logicznie było to uzasadnione. Załóżmy, że powie teraz, że chce wydać 5 bilionów na państwo X, bo to będzie dobry interes za 50 lat. Nikt nawet nie spróbuje pisnąć, jeśli jest to zgodne z logiką. A co jeśli zacząłby podejmować decyzje irracjonalne, na przykład zagłodzić 5 milionów osób? Albo co jeśli by powiedział, zaatakujmy Tajwan na hip hip hura, a doradcy by mu mówili, no ale w taki sposób na przykład stracisz 90% wojska i masz szansę, że nasz kraj cofnie się gospodarczo o 40 lat. Wszystko, na co w tej chwili pracowaliśmy, stracimy. Jeśli świadomie kazałby zniszczyć łańcuchy dostaw, rolnictwo, zniszczyć infrastrukturę, wbrew komitetowi stałemu, aparatom partii, armii oraz technokracji gospodarczej, tu pojawiłyby się problemy. Podsumowując, Xi ma wręcz nieograniczoną władzę kierunkową. Co budujemy, w co inwestujemy, co tniemy, ale nie ma licencji na głupotę absolutną, tak jak Mao. Pytanie do was. Powiedzcie mi, co wolicie. Czy wolicie klasycznie, tak jak teraz, wybieramy rządzących, ale oni nie biorą żadnej odpowiedzialności? Czy wolicie tak, że nie mamy prawa głosu, ale głupek nie przedostanie się przez sito selekcji? Zanim odpowiecie, zastanówcie się mocno, dlaczego Chiny biją rekord za rekordem w każdej decyzji ekonomicznej. Bez końca słucham ocen specjalistów. Oni są inni kulturowo, w dalekowschodniej filozofii. Ich polityka zagraniczna jest całkowicie inna. Dla mnie oni są po prostu brutalnie logiczni, a my wierzymy w zabobon, że niewidzialna ręka rynku sama zlikwiduje narkomanię i bezdomność.